Siema, 18 października 2016 roku, czyli ponad 6 lat temu, dostałem SMS-a, którego w tym momencie widzicie u góry. Udało mi się go odkopać, że zostałem klientem mBanku. Już miesiąc później dostałem SMS-a, że nie mam środków na koncie. Ale to były dziwne czasy. Mniejsza. W każdym razie, po co wam o tym mówię? Czy jestem twórcą, który bardzo skrupulatnie weryfikuje to, co za pośrednictwem swojego kanału chce zapromować? Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak, a najlepszym dowodem na to jest to, że ja klientem mBanku jestem od 2016 roku, a dziś mam okazję z tym bankiem współpracować. Co za tym idzie, z czystym sumieniem i przede wszystkim szczerze mogę również wam polecić mBank. A a propos hasła polecam mBank, słuchajcie tego. Jednym zdaniem, jeśli masz konto w mBanku, możesz je polecić znajomemu i zgarnąć za to premię. Program Polecam Bank jest naprawdę rozbudowany. Polecać możecie różne produkty mBanku. Szczegóły możecie znaleźć w aplikacji. Wystarczy zalogować się, kliknąć usługi w prawym dolnym rogu, a następnie wybrać Polecam Bank. W tym miejscu znajdziecie opcję rejestracji w programie oraz opis tego, co należy zrobić, żeby zgarnąć sobie premię. Podsumowując więc, jeśli twój znajomy planuje założyć nowe konto, możesz polecić mu mBank i zgarnąć za to dodatkową kasę. Zarejestruj się w programie, podaj mu swój własny identyfikator polecenia. Wystarczy, że znajomy podczas zakładania w aplikacji konta zaznaczy ten checkbox "Mam identyfikator polecenia" i wpisze go w wyznaczone pole. Wszystko to naprawdę kilka kliknięć, polecać możecie kilku osobom, a sprawa jest banalnie prosta. Promocja jest na tyle ciekawa, że kasę możesz zgarnąć zarówno ty, jak i twój znajomy. Ty dostajesz 150 zł w sytuacji, w której twój pełnoletni kolega bądź koleżanka otworzy e-konto za pośrednictwem aplikacji. Natomiast druga osoba zgarnia kasę w sytuacji, w której to konto otworzy i spełni warunki promocji. W efekcie macie sytuację win-win. W opisie, tam na dole, znajdziecie link, a w linku więcej informacji na temat konta w mBanku. Ja posiadaczem takiego rachunku jestem od ponad 6 lat, w związku z czym chciałem podkreślić, że z czystym sumieniem mogę wam to polecić. Zapraszam i pozdrawiam. Zaczynamy. Wy wiecie, że to, co tutaj nagrywam, ogólnie będzie jak wyjedziemy, to będzie grubo, nie? Jakby sytuacja jest taka, że nie wszystko zależy od nas podczas realizacji filmów. Są rzeczy, które nie zależą totalnie od nas. Jedną z tych rzeczy jest pogoda na przykład. Nieraz było tak, że pogoda niszczyła nam film do tego stopnia, że nie był to tak zajebisty obrazek, który chcieliśmy przedstawić podczas jakby realizacji tego pomysłu. I nieraz było również tak, że pogoda zabijała film całkowicie. No i taki przykład miał miejsce 2 lata temu. No właśnie podczas nieudanej próby wyjazdu na stok narciarski samochodem. Czy wszystko, co nagrywaliście dotychczas wchodzi zawsze na kanał, czy może są realizacje, których kiedyś nie pokazaliście? Nie, no totalnie nie wszystko wchodzi na kanał, to nie jest możliwe. W ogóle jakby, żeby to zobrazować, to myślę, że najlepszym będzie to, że z ostatnich 2 lat pliki, na których my magazynujemy w ogóle jakieś stare rzeczy, mają w okolicach 30 terabajtów, czyli 30 000 gigabajtów plików, które przekładają się na to, co wrzuciliśmy do tej pory na YouTube, a może na 1000 gigabajtów? To jest w ogóle nieporównywalne, absolutnie nieporównywalne, więc masę rzeczy wycinamy, które po prostu jakby przedłużają materiał i rezygnujemy często nawet z całego dnia nagrań, żeby film był po prostu interesujący. I są również rzeczy, które nagrywane były jako całe materiały, które nigdy nie weszły na kanał. Są rzeczy dotyczące jakby tematów, które po prostu uznaliśmy, że są złym pomysłem, żeby je wrzucać. I są również rzeczy, które nie udały się po prostu, no i nigdy nie wyszły, nie? Czy uważasz, że któryś z tych filmów mimo niepowodzenia powinien zostać opublikowany na kanale? Kurde, no oczywiście, że tak, dlatego się tutaj dzisiaj znajdujemy. 2 tygodnie temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Lancera Evolution 5, samochodu, który ma legendarny napęd na 4 koła, który myślę, że każdy zna i który myślę, że wymaga mocnego testu, bo jazda po standardowych drogach to nie wszystko. Chcielibyśmy się znaleźć tym samochodem w miejscu, które jakby sama nazwa wskazuje, że nie jest przeznaczone dla samochodu. Chcemy nim wyjechać na stok narciarski. Była już taka próba. 2 lata temu byliśmy tylko i wyłącznie grupą zajawkowiczów, grupą 21-latków, niektórzy nawet nie. Chcieliśmy już wtedy mocno przesunąć granice tego, co jest wykonalne na polskim YouTubie. Już wtedy chcieliśmy budować taką dość mocną potęgę tego kanału, realizując treści, które są standardowo domeną jednak YouTube'a mocno z zagranicy, a często nawet zza oceanu. I chcieliśmy wyjechać Audi RS6 na stok narciarski.
Całe przedsięwzięcie jak na tamte lata realizacji na polskim YouTubie było gigantyczne. Przyleciał śmigłowiec, mieliśmy partnera w postaci Mubi, z którym ja wtedy dużo współpracowałem. Mieliśmy rozłożoną bramę startową, mieliśmy rozłożone chorągiewki, mieliśmy naprawdę masę ludzi, skutery śnieżne. Tak jak mówię, śmigłowiec na tamte lata, Maverick do przemieszczania się. To naprawdę były gigantyczne rzeczy jak na tamten czas. I zabiła nas tam pogoda, właśnie ta z pierwszego pytania, nie? Która była taką k***wą wredną. Nasypało śniegu, ratrak nic nie dał i Audi RS6 nie podjechało na stok narciarski. I teraz musielibyśmy się cofnąć do genezy tego pytania, czy chciałbym, żeby tego typu rzecz została opublikowana na tym kanale. No i myślę, że to jest najlepszy moment do tego, żeby opublikować widzom to, co nagraliśmy 2 lata temu i co teraz widzowie zobaczą po raz pierwszy w historii tego kanału. Takich treści jeszcze trochę mamy, ale musimy się cofnąć do 17 stycznia 2021, czyli 2 lata i 22 dni wstecz, do tego, żeby wytłumaczyć, co tam tak naprawdę miało miejsce. I ludzie mnie zajecie, bo wiem, że się tak nie powinno robić, bo się rysuje lakier, ale mogę jechać albo tak, albo tak. Ej, ile tu jest śniegu, co? Co ciekawe, kanał w tamtym czasie jeszcze raczkował. Ponad 2 lata temu, nawet nie pamiętam ile to było subskrypcji, natomiast nie były to jakieś piorunujące liczby. Przedsięwzięcie, w którym realizowaliśmy wszystko z kamery filmowej, z Reda, a nie ze standardowych kamer, które gdzieś tam towarzyszą każdemu youtuberowi na co dzień. Całe jakby przedsięwzięcie tego, że nas tam było z 20-25 osób, do tego wszystkiego ja nawet wtedy jeszcze nie miałem swojego własnego Mavericka. To była w ogóle taka akcja, w której pożyczaliśmy sprzęty od innych ludzi, żeby móc nagrać coś z rozmachem większym niż standardowy rozmach YouTube'a w 2021, nie? Sam fakt tego, że grupa szczyli, która chce sobie wjechać autem na stok narciarski, zamyka ten stok narciarski, żeby to nagrać. Przylatuje śmigłowiec, co jest w ogóle jakąś abstrakcją. Wszystko to, co nagrywamy, jest dla nas absolutną nowością. To miał być taki level up wszystkiego. Mieliśmy zajebisty domek w górach, mieliśmy zajebistą ekipę. Mieliśmy cały plan, jak to wszystko zrealizować i naprawdę działo się tam piekielnie dużo. Pamiętam siebie sprzed 2 lat, kiedy siadłem przed samochodem i jasno powiedziałem widzom, że to, co chcemy zrobić, to temat, którego nie można sobie kupić. To temat, który można tylko i wyłącznie zrealizować i po prostu go zrobić, ale poddałem wątpliwościom to, czy to się uda. Ogólnie to jest beka. Zapada się pode mną nawet krzesło, na którym siedzę. Przypominam, że waży jakieś 90 kg. Po mojej prawej stoi auto, które waży 2020 kg. Słuchajcie, żyję tą akcją od paru dni. Jak wiecie albo domyślacie się i widzicie po ogromie tego, wymagało to masę przygotowań, logistyki i dochodzę do wniosku po tych paru dniach, że są pewne rzeczy na polskim YouTubie, których nie można sobie kupić. Można kupić rozgłos i tak dalej, ale ciężko za pieniądze kupić sobie wyjazd na ten stok, który jest za mną. I ja jeszcze nie wiem w tym momencie, czy to się uda. Mało tego, jest wielkie prawdopodobieństwo na to, że to się nie uda, ze względu na to, że tak jak mówię, zapada się pode mną nawet krzesło. No to pozostaje mi odnieść to krzesło, siadać w RS6, no i dzida, nie? I wiecie co? I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że mimo tego wszystkiego, jak bardzo chcieliśmy, jak bardzo byliśmy zdeterminowani i jak bardzo nie mieliśmy pojęcia, na co się piszemy, to wygrała ta wredna k***a. Jest 1-0 dla góry i ten film, jeżeli go teraz oglądacie, w sumie wy, jest filmem pokazującym, że przyszliśmy na rewanż, nie? Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj wyjechać na pierdolony stok narciarski Lancerem Evolution 5. I czy to się uda, czy nie? No to myślę, że na to pytanie nie jestem jeszcze w stanie odpowiedzieć, ale odpowie na nie film, który właśnie się zaczyna. Idę se wyjechać na stok narciarski. Znaczy to się okaże, no bo jak nie wyjadę, to będzie p***a, nie? Kolejne 2 lata powtarzamy. No wtedy znowu powtórzymy, nie? Dobra, zbierajmy ten mandżur i chodźmy pokazać, Jak to się robi? Tworzenie tego projektu pod kryptonimem Stok Narciarski jest owiane jakąś klątwą. Ewo ma malutki akumulator i wyładował się w nocy. Do tego wszystkiego, jak to w cudzysłowie rajdówka, dawka paliwa z kosmosu, która na tej temperaturze nie ułatwia odpalenia. Kable, reanimacja, pchanie i ciągnięcie. Niezły start, co? Aż na myśl przychodzi, że fatum stoku narciarskiego o sobie przypomina.
Sprzęt naprawiony, gotowy do wjazdu. Należy w odpowiednim stylu zameldować się na parkingu. Ale, jak zawsze jest jakieś ale. Co ciekawe, to tego nie farta w tym wszystkim jest troszeczkę więcej. Dzisiaj, kiedy to nagrywamy, jest środa. I wiecie co? To dziś miał być dzień, kiedy my wyjeżdżamy na ten stok narciarski. Ale znowu ta przeklęta pogoda. Znowu ona nie pozwoliła nam wyjechać dziś, w związku z tym, że w nocy były całkiem spore opady. Wyjeżdżać będziemy więc w czwartek. I jest to ostatni dzień na to, abyśmy mogli wyjechać, ze względu na to, że później w piątek pogoda znowu nie pozwoli na wyjazd. W związku z tym nie mamy więcej niż tylko i wyłącznie jeden dzień nagraniowy, a co za tym idzie? Nie więcej niż tylko jedną próbę. Jesteśmy już na stoku, jesteśmy w Ustrzykach Dolnych. Jesteśmy w miejscu, w którym to wszystko już jutro będzie się odbywać. W związku z tym, że dziś jest dzień przygotowawczy, pozwólcie, że troszeczkę Wam opowiem o tym, jaki dokładnie mamy plan, bo to, co tutaj zobaczycie, to nie będzie tylko i wyłącznie sam wyjazd na stok. Przygotowaliśmy trochę więcej. Opowiem Wam, że jak tu stoję i patrzę na niego, no to jest rzeczywiście stromy. Wy pewnie za pośrednictwem kamery wcale tego nie widzicie. Natomiast postaramy się, żebyście w dalszej części materiału zrozumieli i uwierzyli, że naprawdę nie jest tutaj byle jak. Dla Was za parę minut. Dla mnie tak naprawdę jutro. Rozpoczyna się tutaj wyścig, no ale właśnie, nie mówiłem Wam tego, ale my sobie chcemy skomplikować cały temat, a w komplikowaniu nagrań jesteśmy całkiem nieźli. To nie będzie zwykły wyjazd po stoku narciarskim do góry. Tutaj w dniu jutrzejszym rysujemy linię startu. Ja startuję stąd. Z góry natomiast tą samą trasę ma pokonać narciarz. Kto pierwszy przekroczy linię mety? Ja na górze czy narciarz na dole? Dokładnie ta sama trasa. 1 kilometr. Gdyby tego wszystkiego było mało tutaj, prawa strona zostanie zagospodarowana jako lądowisko dla śmigłowca. Życzę zarówno sobie, jak i Wam, aby to były piękne kadry, w których Lancer w czerwonym kontrastującym kolorze idzie do góry razem z helikopterem. Gdyby tego wszystkiego było mało, bo komplikować będziemy oczywiście dalej, no to nasz narciarz to całkiem odpalony gość. Nie ukrywam, podoba mi się to. No i bardzo podobało mi się, kiedy ziomek mówi tak: weźcie w połowie, usypmy jeszcze hopę i ja przeskoczę nad tym jadącym Lancerem, jeżeli to się ze sobą zgra, a w tle będzie wisiał śmigłowiec. Ja mówię, kurwa, byku, 2 razy powtarzać mi tego nie musisz. Czy to się uda, czy nie? Mam nadzieję, że tak i tego życzę zarówno sobie, jak i Wam, żebyśmy tutaj na tym materiale po raz kolejny przesunęli granicę. Dzisiejszy dzień miał być już dniem wyjazdowym, ale no, tak jak mówiłem, pogoda to wredna suka. Niestety nie jest nam łatwo z nią walczyć. Jak widzicie za moimi plecami, cały czas zjeżdżają tutaj dzisiaj narciarze. O godzinie 20:00 zamykamy stok. Wjeżdżają ratraki, zaczynamy sypać hopę i wtedy przedstawię Wam również mojego konkurenta, czyli gościa, z którym będę się ścigał. Czy towarzyszą mi dość spore emocje z tym związane? Oczywiście, że tak, ponieważ 2 lata temu przegrałem walkę z górą i na chwilę obecną bilans to 1-0 dla nich. A ja muszę zrobić wszystko, żeby doprowadzić do remisu. Bez zbędnego przeciągania myślę, że możemy przejść. Niektórzy uważnie śledzący kanał mogą pomyśleć, że jeszcze GLC ostatnio w Austrii była nieudana próba, ale ja tego tak nie traktuję. To było for fun. Wyjazd w związku ze spontaniczną akcją. GLC załadowane bagażami, 3 osoby na pokładzie, stok bez wyratrakowania, temperatura ledwo na plusie. Taki wyjazd dla zabawy, raczej nie żadna poważna akcja. Wracajmy jednak z tej krótkiej podróży do Austrii. Mój przeciwnik okazał się być nie byle gościem z przypadku na nartach. Sprawdziliśmy linię przejazdu, sprawdziliśmy również prędkość przelotową. O kurwa. Do tego ma jaja po kolana, no i finezję. Normalnie spadochron do nart lata po paręnaście metrów nad ziemią. Godny przeciwnik, ale przedstawię go Wam za moment. Minęła 20. Zamykamy stok. Wyciąg staje. Możemy wjeżdżać, przygotowywać wszystko od zaplecza. A jest co robić. Skocznie budujemy na tą stronę, tylko nie na wprost będę skakał, tylko pod kątem 45 stopni.
Nazywam się Przemek Żukalski, mam 44 lata i w zimie na co dzień jestem na gromadzeniu. Jestem tu instruktorem, prowadzę szkołę narciarską z całym zespołem. 38 lat zajmuję się narciarstwem. Można powiedzieć, że stoję na nartach od 6-7 roku życia. Latanie na nartach speedriding wzięło się z paralotniarstwa. Mamy tu w Bieszczadach świetne warunki paralotniowe, ale w zimie termika nie działa, nie ma warunków do latania paralotnią i stąd pomysł, żeby doczepić narty, pomniejszyć odrobinę powierzchnię skrzydeł i latać na skrzydłach tak samo, żeby nie przestawać, żeby odrywać się od ziemi cały rok. Latam na nartach z 12-13 lat. Paralotniarstwem zajmuję się od 23. W speedridingu byłem mistrzem Polski. Byłem na Mistrzostwach Świata w Arkali w Andorze jako reprezentant Polski z kolegą Jurkiem. Skakałem na takich hopach 30 lat temu na zawodach fisowych. Zajmowałem się narciarstwem alpejskim w szkole średniej. Startowaliśmy w zawodach supergigantowych, zjazdowych. Tam były usypywane takie hopy, a nawet większe. No to jest wyzwanie, jest to duże wyzwanie. Stok nie jest aż tak nachylony, żeby to lądowanie było na telemark. Mamy świetną pogodę. Przede wszystkim, która nam pozwoli tutaj osiągnąć prędkość na nartach ponad 100 na godzinę. Lepsze tarcie mam ja na nartach, lepiej się będę ślizgał po śniegu ja niż ty. Będzie to wszystko bardzo zbliżone, zobaczymy jak po hopie, wszystko się rozegra po hopie. Czy mi się uda ustać skok, czy mnie rozłoży w środku. Pozwólcie, że zdejmę czapkę. No i powiem wam jednym zdaniem, że to dzieje się już teraz. W mojej prawej ręce spray. Mamy wszystko usypane. Zobaczcie, jak wyratrakowany jest cały stok. Rzeczywiście ta hopa jest daleko, ale pamiętajcie, że ja mam konie mechaniczne, a on ma tylko i wyłącznie siłę własnych mięśni. No i niestety jeszcze ma grawitację. Myślę, że to naprawdę jest fajny temat w historii polskiego YouTube'a, w historii polskiego motoryzacyjnego YouTube'a. Chciałbym podkreślić rzecz, o którą pytają mnie wszyscy tutaj na stoku od wczoraj właściwie. Jak długi mamy kolec? Otóż no właśnie, ważne w tym wszystkim jest to, że zarówno Audi RS6 2 lata temu, jak i Lancer Evo 5 dzisiaj totalnie bez kolca. Wyjazd tutaj na kolcu byłby wręcz banalnie prosty. Kolec wbijałby się w lód, ja jechałbym jak po asfalcie. My jedziemy na zwykłej oponie zimowej. Wszyscy mówią, że w takim razie nie ma szans. Ja mówię, że wygram. Bez zbędnego przeciągania chyba możemy rozpoczynać.
Zawsze powtarzam, że na tym kanale mamy bardzo zaangażowaną społeczność. Jesteśmy w niewielkiej miejscowości, a za mną prawdopodobnie połowa tutejszego liceum ogólnokształcącego. Czy ktoś z was powinien być na lekcjach? Nie. Kłamią, wszyscy się zerwali. Macie coś do powiedzenia? Ale po męsku. 3, 4! No i to jest prawda zawsze aktualna, bo tata to jest gość. Komuś mam podpisać usprawiedliwienie? Rozumiecie teraz? Ja na co dzień tak mam. To jest moja praca. To chyba najlepszy moment do tego, aby podsumować, co tutaj się tak naprawdę działa. Działo się całkiem spoko i moi kochani, bilans to minimum 1-1. Mało tego wszystkiego, Lancer nie podjechał pod ten stok tylko raz. Rzeczywisty wyścig był faktycznie raz. Jestem z tego mega dumny, bo już za pierwszym take'iem udało się zrealizować naprawdę ten wyścig. Ale mało tego wszystkiego, 3,5 sekundy różnicy na korzyść Lancera. W związku z tym myślę, że końcowy bilans to 2-1. Jako że pokonana została i góra, i narciarz. W ciągu 1 kilometra przewagi zyskuje Lancer dokładnie 3,5 sekundy. To jest fajna informacja i fajną informacją na podsumowanie jest również to, że my wyjeżdżaliśmy tym Lancerem wiele razy, tak jak powiedziałem. Pierwszy take to rzeczywisty wyścig, natomiast później, żeby zrealizować dla was jak najfajniejsze ujęcia, żeby to wszystko miało ze sobą ręce i nogi, żeby była synchronizacja, żeby zrobić to wszystko z wielu kamer, wyjeżdżaliśmy wiele razy. I wiecie co? Chcę wam coś pokazać, bo prawdopodobnie będzie bardzo drogo. Jak drogo to jeszcze nie wiem, dowiem się pewnie dopiero na dniach, ale ja na tym kanale lubię wam pokazywać tematy również, no takie swego rodzaju niepowodzenia, trudno. Czasem tak jest. Nie ja składałem motor w tym samochodzie. Jakby tutaj też fajnie wam to pokażę to, że w motorsporcie czasem tak bywa, no i czasem po prostu mamy pod górę z nagraniami. Zobaczcie, nie wygląda tanio. Zeżygany jest absolutnie cały motor olejem, wywaliło całą oliwę przez bagnet tutaj. Życzę sobie, żeby to tylko bagnet nie wytrzymał ciśnienia i wystrzeliło oliwę i tyle. Mam nadzieję, że nic bardziej poważnego. Natomiast no, cała komora silnika zażygana olejem zwykle nie wróży nic taniego. Ile to tutaj będzie kosztować? No to jak to mawia klasyk. Nie wiem, choć się domyślam. Fajnie by było, gdyby okazało się, że wystarczy wyczyścić całą komorę silnika, a następnie zalać oliwą i żeby Lancer dalej banglał. Mam nadzieję, że podobały się wam kadry, które udało się nam tutaj uzyskać. Naprawdę staraliśmy się, naprawdę nie była to byle jaka realizacja i naprawdę mam wrażenie, że rzeczy tego typu to jest troszeczkę level up z tym wszystkim. No i mam nadzieję, że myślicie tak samo jak ja, uważacie podobnie. Stoi przede mną Maverick z małpą za kierą. Jak mam się do tego odnieść, nie wiem, ale chyba was z tym zostawię, bo mam wrażenie, że ten ma jakiś pomysł. Chcesz jechać na skocznie tym Maverickiem? Tak też wyglądasz, nie? Może skoczyć? Trasa zrobiona grząsko. Ratrak wjechał już na trasę, za moment stok otwiera się już dla narciarzy, w związku z tym nie możemy już wjechać Maverickiem, zwłaszcza, że ze względu na te opony to będzie tak ryło, że dobijemy się prawdopodobnie do gruntu macierzystego. Małpiszon. Kim ty w ogóle jesteś? To jest moja codzienność.